Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się tą oto królewną obudową Tower do Amigi 2000. Zanim zaczniemy, chciałbym Was po raz kolejny serdecznie zaprosić na moją grupę na Facebooku Retro z serca i pasji. I bierzemy się za czyszczenie tego wszystkiego. Przed wyczyszczono. No to są trochę tutaj ślady korozji. Właściwie to nie jest korozja chyba, to jest raczej zdarte. Tak się prezentuje obudowa Tower do Amigi 2000. Udało mi się ją skompletować. Jest ogromna. Za chwilę przyniosę miarę, ale sobie zobaczcie, ja mam 1,90 m i ona mi do łydki dosięga. Potwór ogromny. Mam dokładnie ten sam typ obudowy, co kupiłem w Stanach Zjednoczonych. Za obudowę zapłaciłem 70 funtów, za wysyłkę 150 i włożyłem do niej Amigę 4000 Tower. Tak ta obudowa tutaj wygląda z tyłu. Ktoś to przerobił fachowo. Cały ten przedni tył, panel jest fajnie zrobione. Są dorobione dodatkowe przewody na myszkę Joya i klawiaturę do Amigi 2000. Jest dziura na skandabler, wentylator, karty turbo. No i miałem tutaj Amigę 2000 zamontowaną. No pasuje to wszystko elegancko. Ktoś sobie naprawdę dużo trudu zadał, aby to tak ładnie przerobić i dostosować. Podejrzewam, że cały ten tylny panel jest zrobiony od zera właściwie. Bo nie widać tutaj żadnych spawów ani nitów. Wada tej obudowy jest taka, że brakuje tutaj kołka dystansowego, przez co to wypada. Ale mi się wydaje, że uzupełnienie tego nie będzie jakimś dużym problemem. Podejrzewam, że nawet taka większa wykałaczka złamana na pół by tutaj pasowała. No i jest żółty kolor, tak? No, obudowa jest z lat 80. Podejrzewam, że to jest końcówka lat 80. Więc siłą rzeczy żółkła. Ale działa ten mechanizm. Tylko tak jak mówiłem, nie ma tutaj tego kołka, no i to niestety wypada. Przycisk power jest. Działa. Ile tutaj mamy miejsc? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6. No, można zaszaleć, tak? Dużo się tu sprzętu zmieści, dużo się tu wejdzie. No to zajrzyjmy do środka, jak ta obudowa wygląda. Co ona w środku sobie ma, jak się prezentuje. Ja ją kupiłem w Niemczech. Ona do mnie dotarła z zasilaczem ATX. Ja do niej dokupiłem Amiga Kit. Adapter z ATX na Amigę 2000. Tu jest informacja, żeby przestawić zworkę na płycie głównej. Zworkę J300 dokładnie, bo inaczej to nie będzie działać. Jest adapterek. Jest kabelek takiej, kupiłem takiej dobrej jakości. Jest gruby, jest sztywny. Więc mam nadzieję, że to jest na miedzi. Ze złącza AT na 2 stacje dyskietek. I to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. Mamy kabelki. Bo jak zamontujemy tutaj płytę główną z Amigi 2000, to po tej stronie mamy złącza joysticka, myszki i klawiatury. Więc są tu przedłużacze. Bardzo fajną rzeczą jest, ale to jest chyba wyciągnięte z oryginalnej obudowy.
Mocowanie na karty Zorro. Jak mamy kartę o pełnej długości w oryginalnej obudowie w Amidze 2000, ona ma takie specjalne żeberko, które je podtrzymuje dodatkowo. Tutaj też to jest. Jest tutaj taka mała regulacja, że można to trochę przesunąć. Z drugiej strony jest śruba, którą można dokręcić, aby to się lepiej trzymało. Więc no ja z tej obudowy naprawdę byłem zadowolony. Znaczy nadal jestem zadowolony. No jest troszkę zużyta, wymaga tam jakiegoś odświeżenia. No ale decyduję się sprzedać dlatego, że ona jest naprawdę ogromna. To jest potwór. Patrzcie, ja sobie siedzę, tutaj jest moje kolano. Miałem kiedyś taką ogromną megalomanię, że chciałem wkładać wszystko, co świat wyprodukował, to chciałem zamontować w Amidze. Absolutnie wszystko. Miałem w planach, żeby tu zamontować komputer jednopłytowy, inaczej nazywany komputerem połówkowym. Po angielsku to jest single board computer. Albo nawet dwa chciałem zamontować. Więc no, potrzeba na to miejsca i to dużo, tak? No bo podejrzewałem, że do Amigi jest 2 dyski twarde, 2 stacje dyskietek, do PC tak samo stacja dyskietek, jakiś tam CD-ROM. Więc w oryginalnej obudowie no nie byłoby na to miejsca. Na szczęście z biegiem czasu moje podejście do tego wszystkiego się zmieniło. I w tej chwili uważam, że pakować do Amigi to, co jest niezbędne, to, co chcę używać i to, co jest mi potrzebne, a nie wszystko, co świat stworzył i wynalazł. Powiem wam, dlaczego się tak stało. W mojej Amidze 4000 właśnie napakowałem absolutnie wszystko. Cóż tam nie było. Stacja dyskietek ZIP, stacja dyskietek JAS, dysk twardy IDE, dysk twardy SCSI, CD-ROM IDE, CD-ROM SCSI, 2 stacje dyskietek. Jeszcze coś? No to tak, co mi się przypomniało na szybko. Jaki był tego efekt? Ten komputer od momentu włączenia do załadowania Workbencha potrzebował około 5 minut. Tak. Amiga 4000 Tower z procesorem 0,60. No i pewnego dnia coś mi tak naszło. Wziąłem to, powywalałem to, czego nie używałem, co mi było zbędne i niepotrzebne. I nagle się okazało, że komputer potrzebuje dużo mniej czasu. Nie chcę wam teraz mówić ile, bo nie pamiętam kiedy tych pomiarów. Mierzyłem to kiedyś, zapomniałem. W każdym razie nagle się okazało, że ten komputer zaczyna działać normalnie. Uruchamia się normalnie. Nie potrzebuje mnóstwa czasu. Wystarczyło powywalać rzeczy, których się nie używało. No więc ze względu na miejsce dokładnie to samo robię z Amigą 2000. Ta obudowa szuka nowego właściciela. Na pewno sprawi komuś radość. To jest fajna baza pod jakiś tam projekt. Blachy boczne są super. Nie wymagają tutaj żadnej ingerencji. Góra by się przydało. Przód wybielić. Ewentualnie odmalować, jak kto woli. No i montować Amigę 2000. Jakby ktoś bardzo chciał, to może na przykład... Ten zasilacz jest całkiem fajny. Można go wykorzystać do czegoś innego, a tutaj zamontować z powrotem oryginalny z 2000. I na pewno sprawi to komuś radość taki sprzęt. Jeszcze raz wam pokażę tył. Łups. Nie mam tego poskręcanego. Ale pierdzielło. No ten zasilacz, on jest przystosowany, znaczy zasilacz, obudowa jest przystosowana tutaj do tych pradawnych zasilaczy AT. Tył też bardzo fajnie wygląda, nie wymaga żadnej renowacji. No ja myślę, że to tyle. Albo ileś to można obudowę pokazywać. Co prawda rzadką, bo rzadką, niespotykaną.
No ale jest to w gruncie rzeczy obudowa. Patrzcie, nawet ktoś tutaj tak to fajnie poskręcał, żeby się nie pocięło, nie pouszkadzało. No, fajny sprzęt. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Hej!